Głusi mają problem z czytaniem ze zrozumieniem. Głusi mają problem z poprawnym gramatycznym pisaniem. Skoro oglądasz ten film, to prawdopodobnie interesujesz się osobami głuchymi i niedosłyszącymi. Informacje o problemach z pisaniem i czytaniem nie są dla Ciebie zaskoczeniem. Z czego wynikają te problemy? Jest to temat na oddzielny odcinek, a nawet na całą serię. Skracając, głównymi przyczynami wydają się być niedostosowany do potrzeb głuchych system edukacji, rozbudowana fleksja języka polskiego, czyli tak zwane końcówki, słowa, które mogą mieć różne znaczenie, np. zamek, brak odpowiedników wielu słów w języku migowym, niedostępność naturalnej drogi przyswajania języka fonicznego, czyli słyszenia mowy. I tak dalej, i tak dalej. Temat jest długi i na pewno jeszcze nie raz go poruszymy. Ale czy tylko osoby głuche i niedosłyszące mają problem ze zrozumieniem tekstu? No to zobaczmy przykład. Urząd Miasta i Gminy X uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2012 roku do tutejszego urzędu wpłynęło pismo z dnia 6 grudnia 2012 roku od pani Y i pana Z, na którym brak jest podpisów osób składających pismo. Na piśmie tym, w jego końcowym fragmencie, pismem maszynowym, wskazano imiona i nazwiska wnioskodawców oraz pełnomocnika. Tymczasem artykuł 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2000 roku, nr 98, pozycja 1071 ze zmianami, określa wymogi minimalne pisma do organu administracyjnego, zaś w paragrafie 3 artykuł 63 powołanej ustawy wynika, że w przypadku zachowania formy pisemnej niezbędny jest podpis wnoszącego. Tego wymogu Państwo nie dochowali z uwagi na brak podpisów własnoręcznych pod wnoszonym pismem. W związku z powyższym tutejszy organ będzie mógł odnieść się do pisma przesłanego przez panią Y i pana Z po złożeniu podpisów na przesłanym piśmie lub przesłaniu pisma o takiej samej treści opatrzonego podpisami osób je wnoszących. I jak? Wszystko zrozumiałeś? Czy musiałeś przeczytać 2 razy albo szczególnie skupić się na tym, jaki jest sens i cel tego pisma? To był przykład prawdziwego pisma z urzędu, a przecież takie pismo powinno być jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Od wielu lat trwają starania nad uproszczeniem języka używanego w relacjach urzędnicy-obywatele. Jeżeli obywatel nie zrozumie pisma, prawdopodobnie będzie kontaktował się z urzędem, żeby uzyskać wyjaśnienia lub nie zastosuje się do urzędniczych zaleceń. Obie sytuacje powodują nie tylko niepotrzebny stres obywatela, stratę czasu, ale realnie przekładają się na koszty i efektywność pracy urzędników. A to obciąża kieszenie nas wszystkich, jako podatników. Urzędnik poza przygotowaniem i nadaniem pierwszego pisma będzie musiał poświęcić dodatkowy czas na wyjaśnienie. Prawdopodobnie rozpatrzyć i odpowiedzieć na kolejne pisma. Czas mija, koszty załatwiania danej sprawy rosną, a wszystkiego można byłoby uniknąć, gdybyśmy stosowali zasadę prostego języka. Czym charakteryzuje się prosty język? Po pierwsze, jasnym przekazem informacji. Spójrzmy na takie wymyślone przez nas zdanie. Na podstawie paragrafu takiego i takiego z dnia tego i tego uchwały miasta X informujemy, że nie uzupełniła Pani wszystkich obowiązkowych pozycji we wniosku, który złożyła Pani w Wydziale Komunikacji Urzędu Dzielnicy dnia tego i tego. W związku z powyższym musi Pani uzupełnić brakujące informacje. Zdanie przez nas wymyślone, ale brzmi znajomo, prawda? A może by tak zmienić? Szanowna Pani, we wniosku, który Pani u nas złożyła, zabrakło Pani podpisu. Prosimy o uzupełnienie. Z poważaniem, Wydział Komunikacji Urzędu Dzielnicy. Prościej? Tak. Krócej? Też. Zrozumiałe? Jak najbardziej. No właśnie, przejdźmy do punktu drugiego. Po drugie, nieumieszczanie podstaw prawnych w głównej treści pisma. Znamy ten problem, jak chociażby na powyższym przykładzie, gdzie w urzędowym piśmie musimy przebrnąć przez mnóstwo informacji, co, gdzie, kiedy zostało napisane, jaki przepis prawny, którego rozdziału, paragrafu, akapitu, punktu został uchwalony, w jakim terminie wszedł w życie. Do tego dochodzą jeszcze niekończące się zmiany, poprawki, które też mają swoją pozycję w prawie, datę uchwalenia, przyjęcia i to wszystko w treści naszego pisma. Oczywiście informacja, na jakiej podstawie prawnej urząd czegoś od nas wymaga, jest jak najbardziej słuszna i prawidłowa. Ale po co umieszczać to w głównej treści pisma? To w takim razie gdzie? W przypisach. To tam możemy dodać zdanie podstawa prawna
I dalej cały wykaz co, gdzie, kiedy. Oczywiście przepisów może być wiele w zależności od potrzeb. Właśnie żeby były oddzielone od głównej treści, warto je nawet napisać pomniejszoną czcionką, aby główny tekst był jak najbardziej przejrzysty. W naszym przykładzie mogłoby to wyglądać tak. Szanowna Pani, we wniosku, który Pani u nas złożyła, zabrakło Pani podpisu. Prosimy o uzupełnienie. Z poważaniem, Wydział Komunikacji Urzędu Dzielnicy. Pod spodem, na podstawie uchwały miasta z dnia, rozdział, paragraf, akapit. Mniejszą czcionką. Trzecia sprawa, trudne słownictwo. Po prostu z niego nie korzystajmy. Oczywiście każda branża, specjalizacja, zawód mają swoje charakterystyczne słownictwo i tego nie unikniemy. Ale jednocześnie nikt z nas nie zna znaczenia wszystkich słów. Innych słów mogą używać lekarze, innych architekci, jeszcze innych sportowcy czy elektrycy. A co jeszcze bardziej mylące, to samo słowo może mieć różne znaczenia w zależności od branży. Co więc możemy zrobić? Jeśli to możliwe, zastępujmy trudne słowa, mało używane, słowem innym, popularnym, bardziej znanym. A jeśli decydujemy się je użyć, to podajmy jego wyjaśnienie, na przykład w nawiasie. Albo ponownie w przypisie, czy też na marginesie. Czwarta sprawa. Krótkie zdania. Po prostu unikajmy zdań, które są długie. Język polski daje nam możliwość wydłużania zdań prawie że w nieskończoność. Kolejny przecinek, kolejny spójnik i mamy zdanie na pół strony. Jak zauważył dr Tomasz Piekot z pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego, najdłuższe zdanie, jakie zauważono w pracach nad prostym językiem, miało 77 wyrazów. Pomyśl, czytając ze zrozumieniem, nie powinieneś mieć problemu z powtórzeniem ostatniego zdania, które właśnie skończyłeś czytać. Czy dałbyś radę powtórzyć zdanie składające się z 77 słów? Unikaj też zwrotów, które nie wnoszą nic do treści, a tylko rozmywają przekaz, na przykład niniejszym. Piąta sprawa. Wyobraź sobie regulamin banku. Co widzisz przed oczami? Najprawdopodobniej bardzo małą czcionką zwarty tekst. Nawet gdyby ten regulamin był napisany prostym językiem, czytanie by było po prostu nieprzyjemne i niewygodne. Rada? Bardzo prosta. Większa czcionka, aby można było czytać bez użycia lupy. Wyraźnie oznaczone i nazwane rozdziały, punkty, podpunkty, aby łatwo można było znaleźć interesujący nas fragment. I szerokie marginesy pozwalające na swobodne robienie notatek. Szósta zasada. Unikaj trudnych konstrukcji gramatycznych, rzadko stosowanych w języku potocznym. Imię słowów, rzeczowników odczasownikowych, strony biernej, konstrukcji bezosobowych. Zamiast urząd realizujący projekt, można napisać urząd, który realizuje projekt. Zamiast decyzja została podjęta przez urząd XYZ, urząd XYZ zdecydował. Zamiast nie złożono czytelnych podpisów przez wnioskodawcę pod umową, nie podpisała Pani umowy czytelnie. Zamiast w związku z powyższym składam zapytanie o, dlatego pytam o. Czy to wszystkie wskazówki? Na pewno nie. Ale zastosowanie chociażby tych 5-6 już bardzo ułatwi zrozumianie tekstu. Jednocześnie mając w głowie te wskazówki, sami zaczniemy dostrzegać miejsca i sposoby na jeszcze większe uproszczenie tekstu. Spróbujmy teraz zastosować te wskazówki do przykładu z początku. Szanowni Państwo, dziękujemy za przesłanie pisma do Urzędu Miasta i Gminy X. Niestety nie możemy go rozpatrzyć. Zgodnie z prawem powinni Państwo podpisać się odręcznie. Pismo, które Państwo złożyli, ma podpis tylko komputerowy. W piśmie brakuje czytelnych odręcznych podpisów Pani Y, Pana Z i Państwa pełnomocnika. Problem ten możemy rozwiązać na dwa sposoby. Mogą przyjść Państwo do urzędu razem z pełnomocnikiem, na miejscu podpiszą Państwo pismo. 2. Mogą Państwo jeszcze raz wysłać do nas to samo pismo, ale tym razem z odręcznymi czytelnymi podpisami. Po podpisaniu urząd będzie mógł rozpatrzyć pismo. W przypisie artykuł 63 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2000 roku, numer 98, pozycja 1071 ze zmianami. A na koniec bardzo ważna wskazówka. Na podstawie paragrafu, tak już nie będziemy mówić, ale prawda, że mamy dla Was przypomnienie dotyczące prawa. Otóż w roku 2019 weszła w życie ustawa, która nakazuje różnym instytucjom
bankom i tak dalej, przygotowywanie pism dla klientów właśnie w postaci prostego języka. I ta sama ustawa nakazuje również przetłumaczenie pism na język migowy dla osób głuchych czy niedosłyszących, ale również przepisanie treści na alfabet Braille'a dla osób niewidomych. Ale w każdym wypadku jest to na prośbę klienta, a sama instytucja ma pewien czas na spełnienie tej prośby. A jaka jest podstawa prawna takiego działania? Zobaczycie obok, nie będę Was zanudzać jej czytaniem. Dlaczego o tym mówię? Bo doświadczenie pokazuje, że wiele osób podpisuje różne, bardzo ważne pisma bez ich zrozumienia. Może chodzić o kredyt, pożyczkę, może o kupno, sprzedaż mieszkania albo zgodę na jakąś formę leczenia. Cokolwiek podpisujesz, musisz wiedzieć, co to jest. Musisz wiedzieć, na co się zgadzasz lub nie i jakie mogą być tego konsekwencje. A jeśli czegoś nie rozumiesz, to pytaj. Proś o wyjaśnienie, a jeśli to możliwe, poproś o prostszy język lub o to, kiedy jesteś osobą niesłyszącą lub niewidomą, o wersję w języku migowym lub Braille'a. To tyle w dzisiejszym odcinku Co Ty wiesz o głuchych? Chcesz dowiedzieć się więcej o prostym języku? W opisie tego filmu znajdziesz źródła, skąd czerpaliśmy wiedzę. Niektóre z nich są tłumaczeniem na język migowy, a jeśli masz pomysł na inne praktyczne pomoce ułatwiające zrozumienie tekstu lub znasz przykłady tekstów ciężkich do przyswojenia, podziel się z nami w komentarzu.